Dlaczego po polsku mówimy lubię kawę, a nie lubię kawa? I dlaczego mówimy piję kawę z mlekiem i cukrem, a nie kawa z mleko i cukier? Nie wiesz? Zapraszam Cię na mini lekcję. Cześć, nazywam się Magda Szczepaniak i będę Twoją nauczycielką języka polskiego. Jeśli lubisz moje lekcje i chcesz dostawać powiadomienia, to musisz nacisnąć przycisk subskrybuj na kanale YouTube. Zapraszam Cię na lekcję. W języku polskim mamy 7 przypadków, ale żaden nie nazywa się w kuchni. Mamy za to 2 przypadki, które bardzo często ze sobą współpracują. I na pewno słyszeliście je w kuchni, przy stole, zawsze kiedy mówimy o jedzeniu lub piciu. Te 2 przypadki to biernik i narzędnik. Biernik to jeden z najpopularniejszych przypadków, bo często występuje po bardzo popularnych czasownikach, właśnie takich jak pić i jeść. Natomiast narzędnik występuje zawsze po przyimku z. Dobrze, jak w takim razie z mianownika, czyli z naszego podstawowego wyrazu, utworzyć biernik? To jest łatwiejsze niż myślicie. Kiedy mówimy o rzeczownikach w liczbie pojedynczej i w rodzaju męskim, kiedy mówimy o rzeczownikach nieżywotnych, czyli wszystkich obiektach, rzeczach, owocach, warzywach, to biernik jest równy mianownikowi. Podobnie jest w rodzaju nijakim. Rodzaj nijaki w bierniku jest taki sam jak mianownik, czyli dokładnie te podstawowe wyrazy, których uczycie się na początku. Jedyna zmiana następuje w rodzaju żeńskim. I tutaj zamiast typowej końcówki a mamy końcówkę eu. Przejdźmy zatem do przykładów. Wyraz ser jest rodzaju męskiego, czyli według tego, co wcześniej mówiłam, nic się nie zmienia. Dlatego mówimy jem ser. Mleko jest rodzaju nijakiego. Podobnie nic się nie zmienia. Piję mleko. Jedyna zmiana następuje właśnie teraz, kiedy przechodzimy do rodzaju żeńskiego. Kawa, rodzaj żeński, mówimy lubię kawę albo piję kawę. Czyli ta ostatnia litera, końcówka a, zmienia się w eu, końcówkę biernika dla rodzaju żeńskiego. Podobnie zupa, rodzaj żeński, zamiast lubię zupa, mówimy lubię zupę. Proste. Kilka przykładów. Piję sok, rum, koktajl. Wszystkie te rzeczowniki w bierniku są dokładnie takie same jak w mianowniku. Piję mleko, wino, piwo. Także nic tutaj się nie zmienia. Nie mamy żadnych dodatkowych końcówek. I rodzaj żeński. Piję herbatę, wodę, kawę. Rzeczowniki z grupy rodzaju męskiego. Ser, jogurt, tort. Mówimy jem ser, jem jogurt, jem tort. Jem jajko, ciastko, jabłko, ale jem zupę, czekoladę, kanapkę. Oczywiście mamy kilka wyjątków. One wszystkie dotyczą rodzaju męskiego,
gdzie zamiast żadnych zmian, czyli żadnych dodatkowych końcówek, pojawia się literka A. Dlatego będziecie słyszeć bardzo często jem kurczaka, a nie jem kurczak. Jem łososia, banana, arbuza, ogórka i ananasa. Lub piję szampana. Narzędnik, czyli instrumental, ma dwie końcówki w liczbie pojedynczej. W rodzaju męskim i w rodzaju nijakim mamy taką samą końcówkę M. W rodzaju żeńskim mamy końcówkę O. Jak to działa? Kiedy mamy wyraz ser, który jest rodzaju męskiego, w narzędniku ta forma będzie serem, czyli do naszego podstawowego wyrazu ser dodajemy końcówkę M. W przypadku rodzaju nijakiego ostatnia litera, czyli taka końcówka typowa dla rodzaju nijakiego, zostaje zastąpiona końcówką narzędnika M, czyli mówimy winem. W przypadku rodzaju żeńskiego sprawa jest bardzo prosta, bo możecie wyobrazić sobie, że do litery A dodajemy tylko mały ogonek, czyli zamiast kawa jest kawą. W ten sposób tworzymy formy narzędnika. Kilka przykładów. Mówimy kawa z cukrem, czyli dla rodzaju męskiego końcówka M. Kawa z mlekiem, dla rodzaju nijakiego także końcówka M. Lub kawa z czekoladą, dla rodzaju żeńskiego końcówka O. Pizza. Pizza może być z serem, sosem, tuńczykiem, z cebulą, szynką, kukurydzą lub z jajkiem. Czyli podobnie dla rodzaju męskiego i nijakiego mamy końcówkę M, dla rodzaju żeńskiego końcówkę O. W niektórych wyrazach następuje troszkę więcej zmian. Jeżeli wyrazy, rzeczowniki zakończone są literą K lub G, to oprócz końcówki M musimy dodać jeszcze literę I. Zawsze po K i G musi być ta dodatkowa forma zmiękczenia, czyli dodatkowa literka I. Byłoby bardzo trudno powiedzieć ogórkiem. Dlatego mówimy z ogórkiem, z czosnkiem, z burakiem albo z mlekiem. Jest także kilka wyrazów, które nie zmieniają swojej formy. Są to wyrazy, które przyszły do języka polskiego z innych języków, na przykład z języka angielskiego. I do nich nie dodajemy żadnych końcówek. Dlatego mówimy kanapka z awokado, sałatka z kiwi czy pizza z salami. Jeżeli nie chcesz, aby następna lekcja ominęła Cię, proszę zasubskrybuj, czyli naciśnij ten przycisk subscribe, aby otrzymywać powiadomienia o wszystkich kolejnych lekcjach. Do zobaczenia.